Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest podcast Naśladowca i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić historię Charlesa Callena. Charles Cullen urodził się 22 lutego 1960 roku w New Jersey i jego rodzicami są Florence oraz Edmond Cullen, gorliwi katolicy. Rodzina mieszka w robotniczej dzielnicy West Orange, na którą potocznie ludzie mówią Tory Corner. I miejsce to jest położone na zachód od rzeki Hudson i Zatoki Nowojorskiej. Dzielnice te zamieszkują w głównej mierze Irlandczycy oraz Włosi. Nie jest to miejsce znane z drogich samochodów, pięknych domów czy też bogactwa. Callenowie mieszkają w dużym, starym, piętrowym domu. Rodzina jest wielodzietna i co prawda Charles będzie już ostatnim dzieckiem pary, ale ma on 4 braci i 3 siostry. Edmond i Florence poznali się w czasie II wojny światowej. On był żołnierzem, a po skończonej służbie przyjeżdża z Florence właśnie do New Jersey, gdzie się osiedlają. Głowa rodziny pracuje jako kierowca autobusu, a jego żona zajmuje się pokaźną gromadką dzieci. Jeśli chodzi o finanse, to rodzinie się nie przelewa, a tragedia, która dotknie tę rodzinę, kiedy Charles będzie miał zaledwie 7 miesięcy, jeszcze bardziej naruszy finanse rodziny. Edmond, jedyny żywiciel, umiera w wieku lat 56. Florence, chcąc związać koniec z końcem, podejmuje się dorywczych prac, m.in. pilnuje dzieci, tak samo jak starsze siostry Charlesa. Rodzina otrzymuje pieniądze z ubezpieczenia społecznego, co stanowi główne źródło wykarmienia i utrzymania. Z Florence i jej dziećmi mieszka też niepełnosprawna ciotka, która także pomaga jak tylko może, szyjąc cokolwiek jest akurat potrzebne dla Czerwonego Krzyża. Zresztą w Tory Corner sąsiedzi sobie bardzo pomagają i są bardzo życzliwi. Tak więc jeśli nawet coś w domu wdowy cokolwiek się zepsuje, no to Florence może zawsze poprosić o pomoc i każdy jej tej pomocy udzieli. Sąsiedzi oddają jej meble oraz ubrania, z których wyrosły ich pociechy. Mieszkańcy okolicy zapamiętają najmłodszego Callena jako chudego, bladego, bardzo niezgrabnego dzieciaka, który nosi dużo za duże ubrania po innych i mieszka w domu całkowicie zdominowanym przez kobiety. Jest małomówny, a czas woli spędzać w samotności na czytaniu komiksów i książek. W szkole podstawowej Charles jest prześladowany i wyśmiewany za to, że nosi ubrania po innych. W wieku lat 9 jest już tak tym dokuczaniem przytłoczony, że targnął się na swoje życie, a polegało to na wypiciu zawartości fiolki chemikaliów, tutaj robię cudzysłów, ponieważ był to zestaw małego chemika, którym on akurat się bawił, no i myślał, że jeśli wypije zawartość jednej fiolki, no to pozbawi się życia. Poza kłopotami żołądkowymi na szczęście nie odniósł większych obrażeń. Kiedy Charles ma lat 17, kolejny cios spada na niego. 6 grudnia 1977 roku jego matka jest uczestnikiem wypadku samochodowego. Samochód, którym jechała, był prowadzony przez jedną z córek i zarazem siostrę nastolatka. Młoda kobieta zmagała się z epilepsją i jak się później okaże podczas śledztwa, akurat tego dnia nie wzięła swoich leków. Nie wzięła ich dlatego, ponieważ dzień wcześniej te lekarstwa miały jej się skończyć. W raporcie policyjnym epilepsja nie będzie wymieniona jako czynnik powodujący wypadek. Pomimo szybkiego przewiezienia Florence do szpitala, akcja ratunkowa kończy się fiaskiem, a kobieta umiera. Charles jest zdruzgotany na wieść o śmierci matki.
Jako najmłodsze dziecko miał z Florence bardzo silną więź, a nawet uznawany był za mamin synka. Kilka tygodni później, nie mogąc sobie poradzić ze stratą, rzuca naukę w liceum w West Orange i zaciąga się w kwietniu 1978 roku do marynarki wojennej. Jeszcze tutaj dodam, że dom Florence po jej śmierci został wyceniony na $15,000, a jej pozostały majątek na $500. Marynarka wojenna oferuje Charlesowi takie profity, których jako 17-latek mógłby nie mieć. Mianowicie jest to dach nad głową, dobre jedzenie, dobra opieka lekarska i regularna wypłata. Kiedy przyjeżdża po szkoleniu dla rekrutów do domu, wygląda, jakby po raz pierwszy był od dłuższego czasu tak naprawdę szczęśliwy. W czerwcu, po urlopie, zgłasza się do bazy morskiej okrętów podwodnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w Groton w stanie Connecticut. Placówka tam się znajdująca szkoli marynarzy przydzielonych do okrętów podwodnych z pociskami balistycznymi. Zanim Charles rozpocznie naukę, zostanie poddany szeregom testów. Mają one ustalić, czy Cullen poradzi sobie emocjonalnie ze stresem związanym z byciem w bardzo małym pomieszczeniu z ponad 100 innych mężczyzn nad głową, podczas kiedy łódź patroluje tysiące kilometrów pod wodą. 2 miesiące później zostaje przydzielony do ośrodka szkoleniowego marynarki wojennej Gunner's Mate w Damneck. Tutaj Charles spędza 8 miesięcy na uzyskaniu kwalifikacji na stanowisko technika rakiet balistycznych. Szkołę kończy jako podoficer z kwalifikacją na okręt podwodny. 30 lipca 1979 roku otrzymuje swój pierwszy przydział na atomowy okręt podwodny Woodrow Wilson. I jako ciekawostkę dodam, że okręt ten został zwodowany 22 lutego 1963 roku, dokładnie w dzień 3 urodzin przyszłego członka załogi. Na łodzi zakwaterowanych jest 13 oficerów i 124 poborowych. Charles dla pozostałych towarzyszy jest takim kozłem ofiarnym, pełni rolę tego, z którego mogą wszyscy drwić, szykanować go, dręczyć psychicznie i nawet niżsi rangą marynarze brali udział w zbiorowym dręczeniu tego bladego i chudego mężczyzny. Od koloru jego skóry bierze się nowy przydomek Charlesa – rybi brzuch. Mężczyzna nie jest duszą towarzystwa, czas wolny spędza w samotności. Podczas rozmów z innymi marynarzami, jeśli już do nich dochodzi, to rzadko patrzy rozmówcy w oczy. Kiedy łódź podwodna zawinie do jakiegoś portu, on nigdy nie wychodzi z grupą kolegów, żeby się rozerwać i poderwać kobiety na swój status marynarza. Cullen nie skarży się oficerom starszym stażem, jak jest prześladowany na łodzi, a z pokorą przyjmuje wszystkie raniące wycelowane w niego słowa. Koledzy ze służby zapamiętają go jako szczodrego człowieka, pomocnego w obowiązkach, jeśli zajdzie taka konieczność. Nie mając za bardzo gdzie uciec przed drwiącymi kolegami, znajduje pocieszenie w pomieszczeniach ambulatorium. Zaprzyjaźnia się z lekarzem okrętowym i jego medykami. Gdy załoga potrzebuje szczepień, on zgłasza się na ochotnika, żeby podać zastrzyki. Wypełnia też inne drobne obowiązki medyczne i to pozwala mu zrozumieć, że właściwie to on bardzo lubi pomagać innym i że bardzo chciałby zostać pielęgniarzem, z czego zwierza się najbliższemu koledze. Pewnego dnia lekarz okrętowy zastaje Charlesa siedzącego w dosyć niecodziennym stroju na swoim miejscu pracy, czyli za sterami wystrzeliwującymi rakiety z łodzi. Oto młody mężczyzna ma na sobie zielony fartuch chirurgiczny, maskę i rękawiczki. Odzież lekarska została skradziona przez Charlesa z jednej z szafek medyków, a ja tylko dla porządku dodam, że powinien mieć na sobie mundur.
Zostaje dyscyplinarnie zwolniony, a 30 października 1981 roku przeniesiony na inną łódź podwodną o nazwie USS Canopus. Jakiś czas po opuszczeniu pierwszego miejsca pracy próbuje odebrać sobie życie. Po tym zdarzeniu zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Marynarka wojenna nie udostępnia więcej informacji szerszej publice o stanie psychicznym i fizycznym swoich marynarzy, tak więc niektóre informacje pochodzą od współtowarzyszy, współpracowników Charlesa. 30 marca 1984 roku zostaje zwolniony ze służby, nie wiadomo czy z powodów medycznych, czy też innych. Charles decyduje się wrócić do domu w New Jersey oraz zapisuje się do szkoły pielęgniarskiej w Montclair w stanie New Jersey. Pamięta, jak dużo radości dawała mu pomoc w ambulatorium na łodzi podwodnej, jak bardzo był podekscytowany, że jest odpowiedzialny za chorych, że był nieomalże jak pan ich życia. 24-latek jest jednym z 2 aspirujących pielęgniarzy w swojej klasie. Jest starszy o kilka lat od innych uczniów. Ten cichy, nieśmiały i skupiony na nauce mężczyzna zdobywa same 5 i same 4. Po 3 latach nauki otrzymuje upragniony dyplom pielęgniarza. 2 miesiące przed zakończeniem nauki na Charlesa spada kolejna przykra wiadomość. Jeden z jego braci, James, zmarł w domu rodzinnym. Powodem śmierci jest przedawkowanie substancji psychoaktywnych. W maju 1987 roku Charles dumnie recytuje przysięgę imienia Florence Nightingale. Według słów tej przysięgi zobowiązuje się do sprawowania profesjonalnej opieki nad życiem i zdrowiem ludzkim, zobowiązuje się przeciwdziałać cierpieniom i zapobiegać chorobom, czy nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na jego wyznanie, rasę, pochodzenie. Zostaje też wpisany do rejestru pielęgniarzy i pielęgniarek. 7 czerwca tego samego roku poślubia swoją partnerkę Adrienne Taub, która pracowała jako programistka. Charles podejmuje pracę w Centrum Medycznym Świętego Barnaby w Livingston w stanie New Jersey. Zostaje tam przydzielony do jednostki zajmującej się poparzeniami. Jako współpracownik jest małomówny i jest nieco drewniany w kontaktach z kobietami pielęgniarkami, ale zawsze daje z siebie 100% zaangażowania i zawsze, jeśli jest potrzeba, to bierze nadgodziny. Latem 1988 roku na oddział zostaje przyjęty 72-letni John Yengo, który miał silną alergię skórną. 2 tygodnie później Cullen dożylnie podaje mężczyźnie śmiertelną dawkę leków. Potem będzie opowiadał, z jakim zapałem, chociaż bezskutecznie walczył o przywrócenie akcji serca 72-latka. Krótko potem zaczyna pracować na każdym oddziale w obrębie centrum medycznego, który tylko potrzebuje dodatkowych rąk do pracy. Zaczyna też przedkładać pracę nad swoją rodzinę. W roku 1988 na świecie pojawi się jego pierwsza córka, ale Charles jest takim bardziej ojcem wirtualnym. Częściej jest nieobecny w życiu swojej córki, a kiedy już jest w domu, to ogląda telewizję, wypijając przy tym morze alkoholu. Druga córka pary pojawi się na świecie w roku 1992. Do tego czasu Charles jest przygnębiony, kiedy nie może pracować i kiedy nie wyrabia nadgodzin. Nie wylewa za kołnierz, a kiedy Adrienne chce z nim porozmawiać, no to on najczęściej gapi się beznamiętnie w telewizor albo w ścianę. Nie podejmuje dialogu z żoną. Życie rodzinne zaczyna być coraz większym ciężarem na barkach Cullena. Nawet nieistotna sprawa bardzo łatwo wyprowadza go z równowagi. Wtedy mężczyzna traci panowanie nad sobą i wybucha gwałtowną wściekłością. Jeśli nie wybucha wściekłością, to zamyka się w sobie. Jest ponury, jest szorstki, zachowuje się tak, jakby był wściekły na cały świat. Adrienne coraz bardziej zaczyna się go bać przez te jego częste i bardzo skrajne wahania nastrojów.
Wielokrotnie mężczyzna wyłączał ogrzewanie podczas zimy w roku 1990 i 1991. 2 lata później powtórzy swoje zachowanie, a kiedy żona zwróci mu uwagę, to urażony Cullen rozkręci termostat na maksymalną temperaturę. Jego żona i córki będą się dosłownie roztapiać z gorąca w swoich sypialniach, a on będzie spał w swojej sypialni przy otwartym oknie. Począwszy od roku 1989 w jego kartotece zaczyna się pojawiać coraz więcej informacji o przekraczaniu prędkości, przejeżdżaniu na znaku stop czy też drobne wypadki samochodowe. Adrienne rozważa nawet rozwód. Zarządcy szpitala Świętego Barnaby też nie mają najlepszego zdania o pracowniku. Zaczynają pojawiać się podejrzenia, że ktoś majstruje przy kroplówkach podawanych pacjentom i że najprawdopodobniej jest to pielęgniarz Cullen. Odpowiedź zarządu szpitala jest natychmiastowa. Ten konkretny pracownik nie zostaje przydzielony do żadnych zmian. Niestety efekt podejrzeń nie będzie nigdzie zapisany, co sprawi, że Charles Cullen bez żadnych przeszkód niecałe 2 tygodnie później rozpocznie pracę w szpitalu Warrena, także w New Jersey. I żeby nie było, Charles w rubryce referencje wpisuje jak najbardziej szpital Świętego Barnaby. Natomiast nikt ze szpitala, do którego aplikował, nie sprawdził tych referencji i nikt z pierwszej placówki nie przekazuje informacji do drugiej, jakim pracownikiem tak naprawdę jest Cullen. Charles tymczasem zostaje przydzielony na oddział opieki kardiologicznej. W tym samym czasie w domu Cullenów jest coraz gorzej. Adrienne zgłasza 2-krotnie męża za incydenty przemocy domowej, aż w końcu nie wytrzymuje i w styczniu 1993 roku składa dokumenty rozwodowe. Zapisuje w nich, że Cullen jako mąż pozbawił życia kilka ich zwierząt rodzinnych, a w zimie zabronił jej ogrzać mieszkanie. Charles jest osobą, która nie radzi sobie zbyt dobrze z żądaniem rozwodu ze strony żony. Głównie dlatego, ponieważ pozew dostaje od jej adwokata na ręce właśnie podczas dyżuru w szpitalu. Jest to dla niego totalne zaskoczenie i jest to jak policzek wymierzony w twarz. To doprowadza go do kolejnej próby targnięcia się na swoje życie. Zostaje odratowany, jednak kilka kolejnych dni spędza w placówce psychiatrycznej. Jego próby i nadużywanie trunków wysokoprocentowych, które doprowadziły go do choroby alkoholowej, sędzia zezwala na spotkania ojca z córkami w bardzo ograniczonym zakresie w obawie, żeby nie zrobił dziewczynkom krzywdy. Zostają mu też przepisane leki mające wyleczyć go z depresji, ale Charles nie zażywa i nie będzie zażywał ich regularnie, co odbije się w późniejszym czasie na jego zdrowiu psychicznym. W międzyczasie w nowym miejscu pracy Charles poznaje Michelle Thompson. Razem z pielęgniarką zajmuje się on pacjentami na oddziale intensywnej terapii. Między tą dwójką zawiązuje się przyjaźń. Michelle raz była na randce z nowym kolegą z pracy, jednak początkowa faza ekscytacji Cullenem dosyć szybko zostaje zastąpiona niechęcią do jego zaborczości i natarczywości. On, nie radząc sobie najlepiej z kolejnym odrzuceniem, zaczyna prześladować pielęgniarkę i włamuje się do jej mieszkania, całkowicie przestawiając jej rzeczy. Kobieta zgłasza niezwłocznie sprawę na policję, a funkcjonariusze decydują się na założenie na linii telefonicznej pani Thompson podsłuchu. Dosyć szybko to działanie przynosi owoce. Cullen dzwoni do swojej ofiary i przyznaje, że to on stoi za kompletnym przearanżowaniem jej mieszkania. To w zupełności wystarczy policjantom, żeby postawić mu zarzuty i aresztować. Kolejnego dnia Charles podejmuje kolejną próbę. W kwietniu Adrienne składa podanie o zakaz zbliżania się Cullena do niej oraz do ich córek i jak najbardziej sędzia przychyla się do jej prośby. W czerwcu na rozprawie sądowej Cullen broni się sam, walcząc zaciekle o możliwość spotykania się z dziećmi. W sierpniu przyznaje się do włamania do domu Michelle Thompson.
Po przyznaniu próbuje odebrać sobie życie. Kiedy jego życie prywatne rozpada się na drobne kawałki, to próbuje to odreagować na pacjentach szpitala. I tak właśnie wtedy jego ofiarą pada 80-letnia Mary Natoli. Wcześniej, bo 9 marca 1993 roku, Cullen do kroplówki 90-letniej Lucy Magavero dodaje mieszankę leków stymulujących pracę serca, co doprowadza starszą panią do śmierci. Mimo że Lucy pochodziła z rodziny długowiecznej, a jej 100-letni brat ma się wtedy jeszcze całkiem dobrze, to nagła śmierć kobiety zostaje przypisana naturalnym czynnikom i nie zostaje przeprowadzona sekcja zwłok. Jesienią 1993 Charles Cullen zostaje oskarżony przez Larego, syna Helen Dean, o pozbawienie jej życia. Helen dochodziła do siebie w szpitalu Warrena po operacji wycięcia nowotworu. Larry siedział przy łóżku matki prawie cały czas, a pani Dean miała następnego dnia wyjść do domu. Syn pacjentki jest bardzo mocno zdziwiony, kiedy do pokoju, w którym leży jego matka, wchodzi nieznany mu pielęgniarz. Pielęgniarz każe Laremu opuścić pokój matki. Ma zamiar podać jej zastrzyk wzmacniający. Dzień po otrzymaniu zastrzyku Helen czuje się bardzo źle. Jej serce bije nierówno, kobieta poci się obficie i odczuwa zmęczenie. Ostatecznie jej serce zatrzymuje się i pomimo podjętej reanimacji pani Dean umiera. Zrozpaczony syn przy pomocy prywatnego detektywa prowadzi własne śledztwo. Konsultuje stan matki z onkologiem, który zaprzecza, żeby kobieta miała zaordynowany jakikolwiek zastrzyk po operacji. Larry składa wniosek o przeprowadzenie sekcji zwłok matki. Autopsja niestety jest nierozstrzygająca i substancja, która nie powinna być w ciele pacjentki, nie zostaje wykryta. Larry identyfikuje przy pomocy personelu szpitalnego i oskarża tego właśnie tajemniczego pielęgniarza, który podał matce zastrzyk. Ten przechodzi nawet test na wykrywaczu kłamstw, którego wynik potwierdza jego ciągłe zapewnienia, że to nie on stoi za śmiercią Helen. Dodatkowe badania przeprowadzone pod kątem identyfikacji 100 substancji, które mogły zostać podane kobiecie, także zostają przeprowadzone. Żadna z substancji na liście nie zostaje wykryta, tak więc ostatecznie śmierć Helen zostaje zakwalifikowana jako śmierć z przyczyn naturalnych. Prawdopodobnie wynik badań byłby inny, gdyby na liście została ujęta digoksyna. Jest to związek chemiczny, który stosowany jest głównie do leczenia niewydolności serca i migotania przedsionków z szybką akcją komór. Cytuję: zwiększa siłę i pobudliwość mięśnia sercowego oraz powoduje zwolnienie przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym i zmniejszenie częstości akcji serca. Jej działanie jest ograniczone licznymi efektami ubocznymi, głównie w postaci zaburzeń rytmu serca. Koniec cytatu. Wobec przypisania śmierci kobiety przyczynom naturalnym Charles nie będzie oskarżony, ale jego współpracownicy zaczynają mu się coraz baczniej i podejrzliwiej przyglądać. Nie mogąc znieść tej presji w pracy, mężczyzna odchodzi ze szpitala Warrena 1 grudnia 1993 roku. W kwietniu Cullen podejmuje pracę w Centrum Medycznym Hunterton na oddziale intensywnej terapii. Pod koniec roku 1994 rozwód Cullena wreszcie zostaje sfinalizowany. Nie oznacza to, że nie spotyka się z żadną kobietą. Przez te kilka kolejnych lat będzie umawiał się z zamężną panią i wielokrotnie będzie ją odwodził od rozejścia się ze swoim mężem dla niego. Na początku roku 1996 romans z mężatką kończy się, a on ponownie rozpoczyna odbieranie życia pacjentom szpitala. 21 stycznia podaje śmiertelną dawkę leku na niewydolność serca 71-letniemu Leroyowi Sin. 31 maja w takich samych okolicznościach umiera 75-letni Earl Young.
Weteran marynarki wojennej czuł się świetnie w domu opieki, w którym rezydował i nie przeczuwał, że pokój szpitalny będzie miejscem, w którym ostatni raz zamknie oczy. 9 dni później dawkę śmiertelnego leku otrzymuje 49-letnia Catherine Dext. 24 dni później do wymienionych przeze mnie osób dołącza 65-letni emerytowany nauczyciel Frank Mazzacco. 10 lipca na 80-letnim Jessim Eichlinie swoje mordercze ręce kładzie Cullen. I mało tego, że pielęgniarz odbiera życie ludziom, to mimo, że nie podchodzi do rodzin właśnie zmarłego pacjenta, to zawsze kręci się gdzieś w okolicy, bacznie obserwując pogrążonych w smutku ludzi, opłakujących bliską im osobę. Czerpie prawdziwą przyjemność z patrzenia na smutek i rozbicie emocjonalne ludzi w podobnym do niego stanie psychicznym. W październiku 1994 roku jego dotychczasowa partnerka kończy związek z Cullenem. Para do tego czasu pracuje razem w szpitalu. Na Charlesie odbija się to tak mocno, że składa wypowiedzenie. Po zwolnieniu dochodzi do wniosku, że jednak nie chce rezygnować z pracy w tym miejscu, tak więc składa podanie o przyjęcie. Zarząd szpitala nie przychyla się jednak do jego wniosku, co prowadzi Cullena do szukania kolejnego miejsca, w którym mógłby pracować. Miesiąc później pielęgniarz znajduje zatrudnienie w Morrison Town Memorial Hospital, jednak dosyć szybko placówka wydala go z zastępu swoich pracowników. Jeden z lekarzy wielokrotnie upominał Cullena, żeby ten bez potrzeby nie podawał pacjentom środków uspokajających. Był też widziany wielokrotnie, jak manipulował ustawieniami podawania tlenu w maszynie, pod którą znajdował się pacjent. Innym razem przez zaniechanie podania leku przeciwzakrzepowego naraził pacjenta na zakrzepicę. Pomimo upomnień, pielęgniarz nic sobie z tego nie robił. Władze szpitala ostatecznie zwalniają go w sierpniu, oficjalnie za słabe wyniki w pracy. Chwilowo bezrobotny Charles znajduje sobie nowe hobby, a mianowicie pielęgnowanie roślin w ogródku. Jednocześnie bardzo mocno tępi każdego kota, który odważy się postawić choćby łapkę na wypielęgnowanym przez niego skrawku ziemi. Kupuje sobie także psa, żeby mu dotrzymywał towarzystwa, natomiast zwierzę zostaje mu bardzo szybko odebrane przez funkcjonariuszy policji z powodu szeregu zaniedbań. Jesienią trafia jako pacjent do zakładu psychiatrycznego. Do końca 1997 roku nie znajdzie pracy w żadnej placówce medycznej. Kilka miesięcy bez pracy bardzo mocno narusza stabilność finansową Cullena. Mężczyzna decyduje się na wyrobienie licencji pielęgniarza, która pozwoli mu na pracę w stanie Pensylwania. Wie, że w New Jersey może być już spalony i może mu być ciężej znaleźć pracę w zawodzie. W końcu podejmuje pracę w Centrum Opieki Pielęgniarskiej i Rehabilitacji w Allentown. Zarządca placówki kontaktuje się z poprzednimi pracodawcami i po potwierdzeniu danych zawartych w CV przyjmuje mężczyznę z otwartymi rękami. Pielęgniarz wygląda na to, że jest dla niego bardzo cennym nabytkiem ze względu na swoje doświadczenie. Jest to pierwszy dom opieki, w którym znajduje etat. Szczególnie jest zainteresowany byciem sam na sam z pacjentami w podeszłym wieku oraz w pobliżu sprzętu pomagającemu w oddychaniu. Pod koniec kwietnia 1998 roku do placówki trafia 83-letni Francis Henry. Mężczyzna ten w wypadku samochodowym złamał kręgosłup i od tego czasu zaczynają się jego problemy ze zdrowiem. Między 5 a 6 dniem maja jego stan ulega znacznemu pogorszeniu. 83-latek wymiotuje, a badania toksykologiczne przeprowadzone na nim wskazują przekroczony ponad normę poziom insuliny. Lekarzom udaje się ustabilizować pacjenta, który zapada w śpiączkę. 19 maja starszy pan niestety umiera. O podanie pacjentowi takiej dawki insuliny zostaje oskarżona jedna z pielęgniarek. Dodatkowo władze placówki zawieszają kobietę w wykonywaniu obowiązków, a ostatecznie zwalniają.
Ona natomiast do samego końca utrzymuje, że winnym jest Cullen, który w tym czasie zajmował się współlokatorem Henry'ego z pokoju. 3 miesiące później kilka pielęgniarek zastaje widok dosyć przedziwny. Oto Charles Cullen walczy z jedną z pacjentek, której próbuje podać jakiś specyfik. On później będzie tłumaczyć, że chciał podać pacjentce lek przeciwlękowy, a ona go nie chciała. Dlatego właśnie starsza pani skończyła ze złamaną ręką. Cullen nigdy nie był oddelegowany do opieki nad tą kobietą. W placówce pracuje jeszcze przez 5 miesięcy, ale po incydencie ze śmiercią Francisa Henry'ego zostaje przeniesiony na oddział psychiatryczny, po czym ostatecznie zwolniony przez władze szpitala. Powodem rozstania się domu opieki z pielęgniarzem jest, cytuję, nieprzestrzeganie wewnętrznych procedur medycznych i aplikowanie pacjentom medykamentów w godzinach do tego nieprzeznaczonych. Koniec cytatu. Kolejna placówka, w której pracuje, nie zgłasza nikomu, jak karygodne było postępowanie Charlesa. Cullen natomiast bezrobotnym nie jest długo. Tydzień po zwolnieniu podejmuje pracę na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Easton w Wilson w stanie Pensylwania. Mamy listopad 1998 roku. Dla osoby rekrutującej Cullen na papierze wygląda na cennego pracownika. Nie ma rodziny, jest chętny do pracy w godzinach nocnych i tak samo chętny jest na pracę ponad godziny etatowe. Równolegle pracuje w szpitalu Lee Valley na oddziale oparzeń. Chce zarobić więcej pieniędzy, żeby móc spłacić wcześniejsze zaległości. Pod koniec grudnia do szpitala Easton trafia 70-letni Otto Marshram. Skarży się na nadciśnienie, skarży się na problemy z krążeniem. Przyjmuje około 15 różnych lekarstw. Ottomarem opiekuje się jego córka, odwiedzająca ojca każdego dnia w szpitalu. Jest to dla niej nieco dziwne, kiedy widzi obcego jej pielęgniarza podającego ojcu zastrzyk. Pielęgniarz tłumaczy, że to tak na wszelki wypadek, gdyby serce ojca miało się zatrzymać. 3 dnia pobytu w szpitalu córka otrzymuje telefon od lekarza zajmującego się na co dzień jej ojcem. Otrzymuje informację, że Ottomar nie żyje. Lekarz ten nie jest pracownikiem szpitala Easton. W krwi starszy mężczyzna ma ogromne stężenie digoksyny. Ta substancja nie powinna być podawana choremu, ponieważ miał on wszczepiony rozrusznik serca. Pewien pielęgniarz mówi bardzo otwarcie córce pana Shrama, żeby nie żądała wykonania sekcji zwłok ojca, jednak ona dopina swego. I Cullen, który oczywiście był tym pielęgniarzem odradzającym, kiedy dowiaduje się o chęci wykonania sekcji zwłok ojca, przypomina córce starszego pacjenta, że jej ojciec nie chciał być sztucznie podtrzymywany przy życiu i czy sekcja zwłok nie będzie czasem bardziej inwazyjna niż zakaz podpisany przez ojca? Cullen podczas rozmowy spokojny nie jest, a przebieg jej ma charakter kłótni. Administracja szpitala jest bardzo niewspółpracująca, dlatego sprawa nigdy nie zostaje skierowana do prokuratury. Koroner hrabstwa musi bardzo długo czekać na wyniki badań, a ponieważ Cullen był zatrudniony przez agencję pracy, no to jego nazwisko nie widnieje nawet w wykazie pracowników szpitala. W marcu 1999 roku Cullen kończy współpracę z placówką w Wilson i notabene badanie nad sprawą śmierci Ottomara nadal trwa. Jego jedynym miejscem pracy pozostaje szpital Lee Valley i oddział oparzeń. Pierwszą osobą w nowym miejscu pracy, która miała nieszczęście spotkać Cullena na swojej drodze, jest 22-letni Matthew Mattern. Młody mężczyzna trafia na oddział jako ofiara wypadku samochodowego. Pielęgniarz podaje mu znaną nam już substancję w dawce bardzo przekraczającej normy. Później będzie się tłumaczył, że zrobił to, żeby pomóc Matthew w przejściu przez bolesną operację i że okazał mu litość. Ciało 22-latka spalone było w 70%. Lekarze podjęli decyzję o amputacji martwych kończyn,
Ale pomimo tego operacja nie dawała Matthew gwarancji, że wyjdzie z tego żywy, a jego szanse szacowane były w okolicach 0%. 3 stycznia 2000 roku Charles podejmuje ostatnią próbę. Zanim odkręci kurki z gazem, wyprowadzi z domu psa. Zaniepokojeni sąsiedzi wzywają służby ratunkowe. Kolejny raz próba kończy się fiaskiem. Cullen na razie nie pracuje, a wolny czas spędza ze swoim bratem, który jest śmiertelnie chory. I wydaje się, że Charles jest bardzo mocno dotknięty stanem brata. W kwietniu 2000 roku Cullen rezygnuje z pracy w szpitalu Lee Valley. Nie był akceptowany przez współpracowników, a dodatkowo oni zaczynają nabierać podejrzeń, że pielęgniarz ma coś wspólnego ze zgonami na oddziale. W czerwcu tego samego roku rozpoczyna pracę w szpitalu Świętego Łukasza w Pensylwanii na oddziale kardiologicznym. I prawdopodobnie jakimś sposobem udaje mu się zapanować nad swoimi instynktami przez ponad pół roku. Niestety już na początku 2001 roku zaczyna zagłębiać się w akta pacjentów, żeby ustalić, czyja śmierć będzie najmniej podejrzana. W lutym umiera pierwszy z pacjentów znajdujący się pod opieką Cullena. Miesiąc później to Charles doświadcza straty. Jego terminalnie chory brat odchodzi. W czerwcu 79-letnia Irene Krampf otrzymuje od pielęgniarza ostatni zastrzyk zaledwie po godzinie od przyjęcia jej na oddział. Pacjentka oczekiwała na wszczepienie jej rozrusznika serca. 8 listopada 2001 roku kolejną ofiarą działalności Cullena pada weteran wojenny, 72-letni William Park. Pielęgniarz eksperymentował z lekami i dawkami, jednak najwyraźniej 4 próby podania starszemu panu ostatecznej dawki nie przyniosły spodziewanego dla niego efektu i Cullen decyduje się użyć dobrze znanej i sprawdzonej substancji. Na kolejną ofiarę wybiera także 72-letniego prezentera radiowego Paula Galgona. Mężczyzna miał mieć wszczepiony rozrusznik serca. Do operacji jednak nigdy nie dojdzie, ponieważ Cullen poda mu zastrzyk ze śmiertelnej dla pacjenta digoksyny. Styczeń 2002 roku pielęgniarz rozpoczyna od odebrania życia 80-letniemu Samuelowi Spanglerowi. Mężczyzna otrzymał zastrzyk z leku obniżającego ciśnienie. W maju 2002 roku 82-letni Daniel George zostaje uśmiercony przez Cullena, a kolejnego miesiąca o 10 lat młodszy weteran wojenny Edward O'Toole dołącza do listy ofiar pielęgniarza. Do tej pory personel z oddziału, na którym pracuje Cullen, jest już mocno zaniepokojony zwiększoną śmiertelnością od czasu, kiedy na oddziale pojawił się właśnie ten pielęgniarz. I ogólnie jeśli chodzi o współpracę Charlesa z innymi osobami, to jest on lubiany. Ludzie widzą, że mocno angażuje się w pracę, walczy heroicznie o zdrowie pacjentów. Jest co prawda trochę dziwny, ale podsumowując, daje się lubić. Ta kolej rzeczy zmienia się na niekorzyść Cullena, kiedy jedna ze współpracownic znajduje opakowanie po lekach w koszu na ostre przedmioty. Zdecydowanie w tym pojemniku nie powinno być fiolek po lekach na serce czy środku paraliżującym układ nerwowy. Ten drugi używany jest w szpitalu w ilościach marginalnych, dlatego ogromna ilość pustych opakowań stawia w stan czujności wszystkich. Charles zostaje przyłapany na gorącym uczynku, więc dosyć szybko wiadomo, kto odpowiada za ten stan rzeczy. Natomiast fakt, że Cullen wyrzucał opakowania po lekach w miejscu do tego niewskazanym, nie oznacza jeszcze, że owe substancje podawał pacjentom. Skonfrontowany z aktami 3 pacjentów i zarzutami, że to on stoi za ich śmiercią, wszystkiego się wypiera. Zarządcy placówki, mając trudny orzech do zgryzienia, proponują Cullenowi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i wystawienie neutralnych referencji oraz niewpisanie tego incydentu w akta mężczyzny.
Pielęgniarz się zgadza i 5 czerwca 2002 roku wychodzi ostatni raz ze szpitala Świętego Łukasza w obstawie ochroniarzy. Kilka pielęgniarek przeprowadza własne śledztwo i jak się okaże, w czasie kiedy pielęgniarz pracował na oddziale kardiologicznym, między styczniem a czerwcem zmarło tam 67 pacjentów. 38 z nich zmarło, kiedy Cullen był na zmianie. Tym, co kobiety odkryły, dzielą się z prokuraturą i nawet sprawie podejrzanych zgonów przygląda się medyk sądowy. Po analizie akt 69 pacjentów nie znajduje jednak żadnych nieprawidłowości i śledztwo zostaje umorzone. Kilka dni później Cullen zostaje zatrudniony w szpitalu Najświętszego Serca w Pensylwanii. Nie pracuje tutaj długo. Jeden z pielęgniarzy pracujących z nim wcześniej w jednej z poprzednich placówek słyszał, że Charles był zamieszany w sprawie śmierci Ottomara Schramma i mężczyzna mówi o tym swoim kolegom, a oni z kolei buntują się i żądają usunięcia nowego pracownika ze szpitala. Charles pracuje w szpitalu Najświętszego Serca w Pensylwanii jedynie 2 tygodnie, po czym zostaje zwolniony. We wrześniu 2002 roku Cullen postanawia wrócić na teren New Jersey i podejmuje pracę w Centrum Medycznym Somerset. Zostaje przydzielony na oddział intensywnej terapii. Do lutego 2003 roku mężczyzna nie podejmuje morderczej aktywności. W tym czasie zaznajamia się z układem pomieszczeń centrum medycznego, żywo interesuje się pacjentami, ich stanem zdrowia, do pracy stawia się punktualnie, chętnie bierze nadgodziny. Gdyby ktoś na niego popatrzył z boku, pomyślałby, że to wzorowy pracownik centrum medycznego. 12 lutego 2003 roku uderza po raz pierwszy w Somerset, a jego ofiarą pada 60-letnia Eleanor Stecker. Po zastrzyku zeznanej tylko pielęgniarzowi substancji, kobieta otrzymuje ostatnie namaszczenie. Dzień później jej rodzina zostanie poinformowana, że chemioterapia i rak, z którym kobieta walczyła, zebrał niestety swoje żniwo. 11 dni później Cullen uśmierca 2 osoby. 74-letnią Joyce Manini i 89-letniego Giacomo Toto. W marcu pozbawia życia 83-letniego Johna Shangera, a miesiąc później 80-letnią Dorothea Halland. Maj to miesiąc, w którym umierają z jego pomocą 66-letni Melvin Simcoe oraz 22-letni Michael Strenko. 16 czerwca 2003 roku Jin Yoon Han, 40-latka, jest reanimowana przez pracowników intensywnej terapii. Kobieta ma bardzo dużo szczęścia, ponieważ została odratowana, jednak wyniki przeprowadzonych badań pokazują aż 8-krotnie przekroczoną normę digoksyny, której zdecydowanie nie miała przepisanej. Ostatecznie Jean umrze 3 miesiące później, przegrywając nierówną walkę z rakiem. 13 dni później ofiarą Cullena pada 68-letni duchowny Florian Gale. Pielęgniarz wstrzykuje digoksynę do kroplówki wielebnego, podczas gdy jego najbliżsi siedzą przy jego łóżku. Reanimacja, mimo że natychmiastowa, nie przyniosła spodziewanego efektu. Kolejnymi ofiarami letniej działalności Cullena są 80-letni Pascal Napolitano, 38-letni Christopher Hardgrove, 70-letni Krishnakant Upadhyay, 83-letni James Strickland. W tym momencie zaalarmowany wysoką śmiertelnością zarządcy centrum medycznego zatrudniają prywatnego detektywa, który ma pomóc w wewnętrznym śledztwie i dowiedzieć się, kto pozbawia życia pacjentów. Prywatny detektyw wnikliwie śledzi historię Cullena, kilkukrotne próby odebrania sobie życia, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną, córkami, zwierzętami domowymi. W międzyczasie pielęgniarz pozbawia życia wolontariusza placówki 73-letniego Edwarda Zizika, dodając specyfik nieprzepisany mężczyźnie do jego kroplówki. Władze szpitala zwracają się do lokalnej stacji kontroli zatruć z prośbą o sprawdzenie, czy ponadnormatywne stężenie leków w ciele pacjentów mogło być dziełem przypadku.
Wiadomość zwrotna jest porażająca. To nie jest dzieło przypadku, a na terenie placówki znajduje się morderca. Kilkukrotnie stacja kontroli naciska na władze szpitala, by ta informacja została przekazana funkcjonariuszom policji, natomiast władze placówki odmawiały w obawie o skandal, jaki miałby wybuchnąć, oraz konieczność zapłaty rodzinom pacjentów wielomilionowych odszkodowań. Wreszcie szef stacji kontroli zatruć stawia sprawę jasno. Jeśli informacja o szalejącym seryjnym nie zostanie zgłoszona do prokuratury, to on to zrobi. W październiku Cullen zostaje zwolniony. Oficjalnym powodem jest kłamstwo, jakie umieścił w swoim CV. Cullen aplikuje do kolejnego szpitala, ale informacje o śledztwie prowadzonym w szpitalu Somerset zostają upublicznione w lokalnej gazecie. W odpowiedzi na te rewelacje na lokalnym posterunku policji telefon dosłownie się urywa od informacji od krewnych osób zmarłych, że właśnie ich dotknęła sytuacja opisana w artykule. 12 grudnia 2003 roku Charles Cullen zostaje aresztowany. Jest w towarzystwie swojej nowej partnerki. Kobieta spodziewa się z nim dziecka, a para od niedawna mieszka razem. 43-latek nie okazuje ani grama emocji podczas zakuwania go w kajdanki. Pomimo odmowy poddania się badaniu na wariografię, rozmawia ze śledczymi o swoim życiu, odpowiada na ich pytania. Opowiada o próbach, o prześladowaniu w szkole, o marynarce wojennej, o alkoholizmie, nieudanym małżeństwie, o romansach. Z takim samym spokojem mówi o dokonywanych morderstwach, o swoich próbach, o tym, że z jednej strony bardzo chciał zakończyć swoje życie, a z drugiej nie mógł, więc pozbawianie życia innych ludzi to miało być dla niego swego rodzaju ulgą. I tutaj użył takiego określenia jak death wish by proxy. Argumentuje, że wybierał ofiary w podeszłym wieku, które cierpiały, którym on przynosił ulgę, co nie do końca jest prawdą, ponieważ niektóre ofiary zdrowiały, cieszyły się na odzyskanie pełni sił i powrotu do domu. Niektóre ofiary, pomimo podania pierwszej dawki leku, nie chciały umrzeć, a Cullen musiał podawać kolejne dawki, co kłóciło się z jego poprzednią teorią. Obwinia za swoje działania innych ludzi i wskazuje, że ochrona w placówkach jest tak słaba, że nikt nie zadał sobie trudu, żeby go powstrzymać. Owszem, mógłby zrezygnować z bycia pielęgniarzem, ale potrzebował pieniędzy na alimenty dla córek. Dodatkowo miał nadzieję, że kiedy zamieszka ze swoją partnerką i będą mieć dziecko, to on ograniczy swój szał pozbawienia życia w obawie, żeby jego kolejne dziecko nie było traktowane z ostracyzmem przez rówieśników z powodu działań ojca. Niestety tak się nie stało. Fakt, że zakłada kolejną rodzinę, wcale nie wpłynął na niego w żaden sposób. Podczas przesłuchania przyznaje się do pozbawienia życia około 30-40 osób i jak sam powie, w zasadzie to stracił rachubę, ile ich ostatecznie było. Nie pamięta nazwisk tych wszystkich ludzi, którym odebrał życie, ale zaznaczył, że jeśli będzie mógł zajrzeć w akta, to przypomni sobie daną osobę, jak ta osoba zareagowała na lek, jak zachowywali się krewni tej osoby. Sam akt pozbawienia życia był dla niego nieistotny. Liczyło się wszystko inne dookoła, następstwa jego działania. Cullen otwarcie mówi, że chce sobie odebrać życie, więc zostaje umieszczony w odosobnieniu i pod zwiększonym nadzorem. W międzyczasie zostaje ekshumowana Helen Dean, mimo że od pozbawienia jej życia przez podejrzanego minęło już 10 lat. Pomimo tego digoksyna nadal jest wykrywalna w tkankach. Wyniki badań potwierdzają opowieść Cullena. Kolejne 44 urodziny Charles spędza w więzieniu i nikt go nie odwiedza. W marcu zostaje przeniesiony do ogólnej populacji więźniów, niczym się nie wyróżnia i czyta dużo książek. Podczas pierwszej rozprawy, która rozpoczyna się pod koniec 2005 roku, przyznaje, że pozbawił życia 13 pacjentów w Somerset Medical Center.
Podczas swoich opowieści nie okazywał ani grama emocji. Na rozprawie w hrabstwie Warren przyznał się do 3 morderstw w Warren Hospital oraz do 5 morderstw w Hunterton Medical Center. W sumie potwierdza, że pozbawił życia 29 osób. Potwierdza także, że usiłował odebrać życie 6 innym osobom. Pozostałych zbrodni nie udało się udowodnić w związku z brakiem dokumentacji medycznej. Mężczyzna został skazany na 127 lat pozbawienia wolności. Teraz Charles Cullen ma lat 61 i odsiaduje wyrok pozbawienia wolności w więzieniu stanowym New Jersey w Trenton. W sierpniu 2005 roku listownie z jeszcze wtedy oskarżonym kontaktuje się była dziewczyna, z którą spotykał się jeszcze w latach 80. Kobieta jest mocno zdesperowana i nie ma się do kogo zwrócić. Jej brat jest śmiertelnie chory, a ona poszukuje dawcy nerki. Pielęgniarz wykonuje wszystkie niezbędne badania i jak się okazuje, może być dawcą. Używa tego pretekstu i spiera się z sądem, że nie pojawi się na odczytaniu wyroku, jeśli nie będzie mógł oddać nerki. W przypadku osób oskarżonych o seryjne morderstwa, to sędzia ostatecznie wydaje zgodę na wykonanie takiego przeszczepu i w odpowiedzi Cullen słyszy, że będzie mógł zostać dawcą, jeśli pojawi się na odczytaniu wyroku. Rok po otrzymaniu listu od byłej partnerki Cullen oddaje nerkę potrzebującemu. Najwyraźniej jest to jedyny sposób, kiedy może być po raz ostatni panem i władcą czyjegoś życia. 12 września 2022 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto zostaje zaprezentowany thriller o tytule Dobry opiekun. Film ten powstał na podstawie książki opisującej życie i zbrodnie Charlesa Cullena Dobry opiekun – prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach. Film dostępny jest na platformie Netflix razem z innym dokumentem pod tytułem Dopaść pielęgniarza zabójcę. Ten drugi premierę ma 11 listopada 2022 roku i oba filmy łączy jedno – osoba Amy Landgreen. Amy zawsze mówiła o sobie potocznie, że jest jak wrzód na tyłku. Znana była ze swojej głośności, ze swojej szczerości w wypowiadaniu się na każdej płaszczyźnie. Początkowo, kiedy Charlie spotyka Amy, to w jej obecności jest cichy, nieśmiały, jednak wspólne zmiany zbliżają tę dwójkę jeszcze bardziej do siebie. Oczywiście nie w znaczeniu romantycznym, po prostu się bardzo lubią i znajomość ta przerodzi się w przyjaźń. Charles wie, że może sobie w obecności Amy ponarzekać na działanie systemu Pixies. To prawda, system ten nie był demonem prędkości, a jego działanie mogłabym porównać do przeglądarki Internet Explorer. Automat do wydawania leków posiadał jednak funkcję, z której Cullen bardzo chętnie korzystał. Kiedy pielęgniarz wpisywał nazwę leku, a następnie szuflada z odpowiednim medykamentem się wysuwała, to pozwalało mu pobranie tego, co chciał, i kiedy anulowywał to działanie, czyli tę chęć pobrania leku, jedynym śladem wskazującym na kontakt z daną substancją była tylko ta właśnie anulacja w systemie i nie było widać, że Cullen cokolwiek pobrał z szuflady. Kiedy zaczęło się robić koło Cullena nieco cieplej, to jak się okazało, razem z digoksyną, którą używał, w szufladzie leżało polopiryna. Tak więc Charles, wpisując w systemie nazwę polopiryna, miał dostęp do substancji, którą pozbawiał życia pacjentów. Póki co dwójka ludzi się zaprzyjaźnia. Cullen widzi w Amy powiernicę swoich sekretów, opowiada jej o depresji, o pechu, o nieszczęśliwym małżeństwie, o tym, jak był kozłem ofiarnym wielokrotnie. Kobieta daje współpracownikowi uwagę, której on potrzebuje. To zbliża ich jeszcze bardziej. Amy opowiada nowemu przyjacielowi o sobie. Ta 36-latka ma za sobą kilka mniej albo bardziej udanych związków, z których urodziła 2 córki. Życie dzieli między dom w Nowym Jorku a szpitalem w New Jersey. Tę dwójkę łączy także to samo podejście do pracy. Na serio, na 100% i na nadgodziny.
Okazuje się, że Charlie ma świetne poczucie humoru, co wielokrotnie wykorzystuje, żeby rozbawić swoją przyjaciółkę. Opowiada o swojej służbie spędzonej na okrętach podwodnych, o różnych utarczkach ze swoją dziewczyną, co Amy określała potocznie mianem Charlie and Katie Show. W lutym 2003 roku, zanim Charlie pozbawi życia 60-letnią Eleanor Stecker oraz 2 kolejne osoby w tym samym miesiącu, Amy podczas pracy słabnie. Jak się okaże, problem jest z jej sercem, a ona będzie potrzebować rozrusznika. W listopadzie 2003 roku Amy jest porządnie zszokowana, kiedy dowiaduje się, że chcą z nią porozmawiać śledczy zajmujący się sprawą Charlesa Callena. Detektywi przedstawiają jej wszystkie do tej pory zebrane informacje. Historie śmierci z poprzednich placówek, zeznania byłych współpracowników, burzliwą przeszłość, dane z systemów, w których pracował Cullen. Wszystko wskazuje na to, że Charles jest winny. Śledczy chcą tylko informacji, czy Amy może opowiedzieć im o jakimś tajemniczym zgonie, który mogliby powiązać z Cullenem, lub opowiedzieć więcej o działaniu systemu Pixies. To pomoże im poznać sposób działania pielęgniarza. Amy zostaje namówiona, żeby spotkała się z Cullenem. Ma ona być uzbrojona w urządzenie do podsłuchu. Kiedy się spotykają na kolacji, Charles jest spanikowany. W międzyczasie między pierwszą rozmową śledczych z Amy, a umówioną kolacją Amy z Charlesem, Cullen został przesłuchany. Do tego w gazecie The New York Times już pojawił się artykuł o wydarzeniach ze szpitala, także ludzie spekulowali. Nie padło w nim oczywiście nazwisko odpowiedzialnego za zgony pielęgniarza, ale gdzieś tam Cullen już czuł oddech ciepły na swoim karku. Mimo że Charles unika podczas rozmowy jasnych odpowiedzi, to jednak tego samego wieczora zostaje aresztowany. Amy Landgreen rzuciła pielęgniarstwo wkrótce po tym zdarzeniu. Aktualnie zajmuje się hipnozą i jest terapeutką. Jej udział w aresztowaniu i skazaniu Cullena nie został upubliczniony do 15 kwietnia 2013 roku. Dlatego podałam ten dzień, ponieważ wtedy po raz pierwszy została wydana książka Dobry opiekun, prawdziwa historia o medycynie, szaleństwie i morderstwach. W październiku 2012 roku Amy udała się do więzienia stanowego New Jersey w Trenton, aby zobaczyć się z Charlesem i to był pierwszy raz od chwili skazania, kiedy się widzieli. Amy poprosiła go o wybaczenie, a Cullen powiedział, że to nie była jej wina. Wtedy Amy nie wyznała oskarżonemu, osadzonemu, że była informatorką policyjną. Zgodnie z opiniami ekspertów, Charles Cullen mógł pozbawić życia nawet 400 osób. Po jego przyznaniu się do winy placówka Somerset oraz inne szpitale w New Jersey popierają powstanie tzw. prawa Cullena. Zgodnie z nim instytucje zdrowia publicznego muszą informować władze o upośledzeniu kompetencji i szkodliwym działaniu swoich pracowników, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów. Te informacje muszą udostępnić potencjalnym przyszłym pracodawcom. Moi drodzy, to jest koniec historii, którą dla Was dzisiaj przygotowałam do odsłuchu. Na pewno ta historia nie może się podobać, ale mam nadzieję, że zainteresowałam Was chociażby do obejrzenia tych 2 filmów, które są dostępne na Netflixie. Jeden to, tak jak wspomniałam, dokument, gdzie jest prawdziwa Amy, ludzie, którzy mieli styczność z Cullenem i według mnie ten dokument jest dużo bardziej ciekawszy. Natomiast drugi to jest właśnie film, który skupia się głównie wokół aresztowania Cullena. Dlatego ja też w tej swojej dzisiejszej historii, w tym opowiadaniu chciałam też dodać to, co było wcześniej, to, co wpłynęło na to, jaką osobą stał się Charles Cullen. Trochę więcej o jego dzieciństwie, trochę więcej o jego czasach nastoletnich, o tym, kim był. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie historii. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, moi patroni. Dziękuję Wam za wsparcie, moi wspierający. Każdy like, każda łapa, każda subskrypcja to mnie motywuje do działania, do przygotowywania, już język mi się plącze,
kolejnych historii. No i mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym tygodniu, a jeśli nie w przyszłym tygodniu, to już codziennie od 1 grudnia do 24 grudnia. Także mam nadzieję, że nawet jeśli będzie tutaj trochę dłuższa przerwa, no to postaram się Wam wynagrodzić ten czas oczekiwania. Pa, pa.